poprzednim odcinku byliśmy na wyspie Mykonos. Nie zarezerwowaliśmy miejsca w porcie, a na Mykonos mówi się: nie rezerwujesz, nie nocujesz. Na szczęście Poseidon zadbał o nas. No i nam się troszkę rozwiało. Wiatr jest 15 węzłów, czyli w takich górnych granicach tego, co było w prognozie. A my płyniemy na taką małą wysepkę Donusa. To jest część małych Cyklad i nie byliśmy tam nigdy. Nawet tam jest jeden malutki port, w którym podobno mieszczą się tylko 2 jachty. Więc zobaczymy. No w razie czego będziemy cumować na kotwicy. I tyle. Weźmiemy sobie ponton i popłyniemy na brzeg. No, taki mamy plan, a na razie woda jest troszkę taka bardziej zburzona. No, płyniemy takie sobie 5-6 węzłów pod żagielkami. Bardzo, bardzo przyjemnie to wygląda. O, nasze żagielki. Zaraz, czy ja gdzieś... O. Nasze żagielki rozwinięte całkowicie. Bardzo przyjemnie. Mamy na jachcie tutaj taki fok samozwrotny albo samohalsujący, niektórzy mówią. No i on bardzo ciekawie działa. Jest z przodu taka listwa i po tej listwie tylny lig się po prostu przesuwa. I teraz ja może pokażę, jak to właściwie wygląda, bo teraz sobie płyniemy dość ostrym kursem i zwrot jest tutaj po prostu banalny, bo nic nie trzeba robić, tylko kręcić kołem. Bo jeśli przejdziemy linię wiatru, no to i grot przejdzie na stronę, tę drugą stronę. Taki fok, prawda? No dobra, to spróbujmy. No i już. Przeszło na drugą stronę. I płyniemy po zwrocie. Proste. Przed nami Donusa, skromna wysepka chowająca się za słynną wyspą Naxos. Choć nie lubi się chwalić, jej początki są nie byle jakie. Tutaj bowiem mieszkał bóg wina Dionizos i to po nim Donusa nosi imię. To chyba oczywiste, że miejsce, które na swój dom obrał Dionizos, jest wyjątkowe. Turkus morza, zieleń lądu i piękno ludzi. No więc spadła nam kotwica i zatrzymała się tylko na sznurku, więc był taki drobny kłopot, żeby tą kotwicę potem z powrotem na to łożysko nałożyć. No ale udało się. I teraz Agnieszka właśnie podciąga i wybiera kotwicę, wybiera łańcuch. Jak idzie? No chyba wyciąga razem z kotwicą ten łańcuch, zdaje się. Więc pewnie będziemy jeszcze powtarzać manewr. I właśnie tędy, tutaj obok wyspy, przepływały statki Tezeusza, który wracał z Ariadną z Krety. No bo wiecie, na Krecie Tezeusz zabił Minotaura, pomogła mu w tym Ariadna, no i oboje nawiali z Krety, czy mieli zamiar nawiać z Krety do Aten. No i właśnie przepływali tędy. No i Dionizos, który tutaj mieszkał, zobaczył Ariadnę, sobie ją upatrzył.
para, Ariadna i Tezeusz, przepłynęli tutaj na pobliską Naxos i tam nocowali na Naxos. Dionizos objawił się we śnie Tezeuszowi i kazał mu odejść, zostawić Ariadnę i uciec. No i on wstał i odpłynął. Ariadna obudziła się rano, patrzy, a łóżko puste. Ale sprytny Dionizos już był na miejscu, żeby pocieszyć i użyczyć rękawa zapłakanej Ariadnie. No i potem się z nią ożenił. Przechadzamy tutaj uliczkami, szukamy minimarketu, bo chcemy zrobić zakupy. No ale jesteśmy pod wrażeniem, jak pięknie wygląda to miasteczko. Takie wymarłe, trochę pozamykane, ale pięknie, pięknie zrobione. O, tutaj. Tu za nami piękny kościół, prawda? W czasach rzymskich przywożono tu wygnańców. Potem znajdowali tu schronienie piraci. Dziś zamieszkuje wyspę około 200 miłośników spokoju. Cieszą się ciszą i obfitością natury. Widzę opuncji tutaj. Opuncje są uważane za bardzo zdrowe owoce. Tylko trzeba uważać, ponieważ są igiełki, więc trzeba je zbierać w rękawiczkach i później nawet jak się obiera, to trzeba, zwykle się tak robi, że się nadziewa na widelec i nożem się okrawa, wyrzuca i dopiero wtedy można jeść. Trzeba bardzo uważać na igiełki opuncji. Ale warto sobie zerwać gdzieś przydrożną opuncję, owoc i sobie spróbować. Albo kupić na bazarze, bo też można. Z tych opuncji wcale nie dotykałem, ale czuję takie małe igiełki, bo byłem blisko nich. No i czuję, że są. Także uważajcie. Jest ta przypowieść w Biblii o domach, o domu na piasku i domu na skale. Grecki dom. Grecy są bezpieczni, mogą być spokojni o swoją przyszłość. Gdyby ktoś mnie spytał, gdzie pojechać na taki kilkudniowy reset, którą wyspę wybrać, to ja bym powiedziała Donusa. Donusa panuje taki spokój, lekkość, cisza. To jest miejsce totalnie na uboczu. Malutka wyspa, którą można przejść w jeden dzień wzdłuż i wszerz. Ale coś tu jest podobna atmosfera jak na Ikarii. Na Ikarii też czuło się taką swobodę, spokój, łagodność w tych ludziach. I tutaj też to jest. Tak, Donusa to najlepsze miejsce na reset. Jesteśmy na wyspie Donusa, w takiej największej miejscowości Stavros. I tu jest taki mały port. Jest tu miejsce dla 4, 5, może 6 jachtów, rufą do kei. No i jeszcze można stanąć sobie longside'em po drugiej stronie i tutaj z boku przy pirsie. Woda jest super tutaj, bardzo przejrzysta. Tutaj codziennie przychodzą sobie miejscowi, łapią ryby. A teraz dziś sobie poszli, ale wieczorem było pełno. Sobie gadają, siedzą, siedzą razem, dowcipkują. Naprzeciwko portu jest tawerna. Taka
No i to jest taki, można powiedzieć, drugi klub turystów miejscowych, bo dla turystów też, ale miejscowych głównie. Ale teraz serwowali tylko napoje w październiku. Na wyspie są 2 minimarkety i tam wszystko, co trzeba, znajdziesz, ale jest drogo. To trzeba przyznać, że jest drogo. No bo wiadomo, wszystko trzeba dowieźć z lądu, więc no, nic dziwnego. Dużo tutaj jest domków do wynajęcia, dużo jest turystów. Latem na pewno się więcej dzieje, no bo widzieliśmy nawet, że jest dość sporo zamkniętych restauracji. Tu obok jest plaża. O 9 rano wypływa prom i widzieliśmy nawet, że wyjeżdżają z niego samochody. No, warto jednak pamiętać, że na wyspie nie ma żadnej stacji benzynowej, a ludzie, którzy wychodzili z tego promu, no to nieśli różnego rodzaju sprzęty. Widzieliśmy zlew kuchenny nieśli, no bo tutaj w zasadzie takich rzeczy nie kupisz. Co do opłat i prądu w tym porcie, no to nikt do nas nie przyszedł po zapłatę. Widocznie po sezonie tutaj się nic nie dzieje. No i latem pewnie jest inaczej. Co do prądu, no to trzeba kupić po prostu taką kartę. Są takie słupki, jak zwykle. Coraz więcej takich słupków jest na Cykladach i w okolicy i po prostu kupuje się kartę, przykłada się, wybiera się numerek swój i wtedy ma się prąd i ma się wodę. No także bardzo przyjemne miejsce, naprawdę. Bardzo przyjemne miejsce, spokojne, z takim vibe'em fajnym. Polecam. Tutaj w porcie w Stavros na dnie jest różnie. Są łachy piachu, ale jest też trochę kamieni, więc przy zrzucaniu kotwicy dobrze jest obserwować i uważać. Wstajemy rano, a tutaj koło nas sumuje wielki prom. Mam nadzieję, że wyrobi się, bo jakoś tak dziwnie coraz bliżej jest nas. Jak na zapałkę. Ale jest tak z 7 metrów od nas, więc mogło różnie pójść. Więc planujemy jak codziennie naszą trasę, czyli sprawdzamy pogodę i patrzymy jakie są dystanse, więc teraz płyniemy na wyspę taką Levita. Chyba tam mało osób mieszka, jeśli w ogóle ktoś nie mieszka. Ktoś, tak? Podobno jedna rodzina. Zobaczymy. Ale podobno też jest jakaś restauracja, która obsługuje żeglarzy, więc jesteśmy bardzo ciekawi. No i to jest 33 mile, tak jak tutaj patrzę, w linii prostej. Czyli to powinno nam zająć 6 godzin, 7. Zależy też od wiatru. A teraz popatrzmy na windy. Zawsze patrzymy na windy i to patrzymy na windgust, czyli w porywach. Jaki będzie dzisiaj wiatr, więc wiatr będzie bardzo słaby, południowy, ale będzie się z czasem troszkę rozwiewało i gdy przypłyniemy tam, to będzie około 14 węzłów. No, więc i w nocy prawdopodobnie będziemy stać na kotwicy, no więc to będzie tak w nocy około 14 do 12 węzłów. Wiatr południowy, także wygląda na to, że będzie fajny przelot dzisiaj. Płyniemy ku coraz spokojniejszym wodom. Minęliśmy królowe Cyklad, hałaśliwą Mykonos, dumną Naxos, wyniosłą Amorgos, by poznać małe, wycofane wysepki panny introwertyczki. A dalej? Archipelag Dodekanezy. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.